Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam dzisiaj przyjemność zastępować kolegę Mariusza i chciałbym poruszyć z Państwem temat laboratoriów, a właściwie szarej strefy, jaką stanowią one w naszej branży, czyli w branży OT. Zanim przejdziemy sobie do konkretów i do agendy, chciałbym zdefiniować przede wszystkim, o czym myślimy, mówiąc laboratorium, więc mam na myśli laboratoria medyczne, które procesują dane ludzkie. Oprócz tego laboratoria służące do odkrywania nowych substancji, laboratoria dotyczące badań i rozwoju, takie typowe research and development. Co więcej, pomiary jakościowe, które służą do walidacji produkcji. I wszystkie te laboratoria mają jedną wspólną cechę, mianowicie to, że ręczna praca to już przeszłość, chyba że mamy akurat do czynienia z cyberatakiem, wtedy ręczna praca to jest jak najbardziej teraźniejszość. Natomiast obecne systemy w laboratoriach są to systemy bardzo skomputeryzowane, które mają jak najbardziej przyspieszyć proces prowadzenia eksperymentów. No więc w czym jest problem? W dzisiejszej prezentacji poruszę przede wszystkim obserwacje z wizyt w zakładach przemysłowych. Opowiem o głównych problemach dotyczących cyberbezpieczeństwa laboratoriów, a następnie przedstawię case study w oparciu o taki projekt, który prowadziliśmy wspólnie z Mariuszem. Te case study jest podzielone na wyzwania oraz rozwiązania, jakie zaproponowaliśmy naszemu klientowi, a na koniec takie krótkie podsumowanie. No więc jeśli chodzi o obserwacje, to takim głównym problemem jest własność i kompetencje. Laboratorium co do zasady jest stosunkowo prostym środowiskiem, które składa się z instrumentu badawczego, czy mikroskopu, chromatografu, komputera, który jest komputerem bezpośrednio obsługującym dany instrument. Do tego mamy komputery biurowe, czyli takie urządzenia stricte IT. Czasem zdarzają się też systemy OT, PLC, przy większych skalach również systemy SCADA. Oczywiście sieć, ponieważ to wszystko musi być spojone ze sobą i na szczycie tego mamy właściciela laboratorium, nazwijmy tą osobę menadżera laboratorium. Z perspektywy menadżera laboratorium najważniejsze jest, aby wszystko działało sprawnie i eksperymenty mogły być prowadzone bez zarzutu. Jeśli chodzi o taki podział obowiązków, w czystej teorii wszystkie te urządzenia są własnością menedżera laboratorium. Natomiast w rzeczywistości zespół OT jest odpowiedzialny w dużej mierze za PLC-ki, zespół IT jest odpowiedzialny za sieć oraz komputery biurowe, natomiast dostawcy są odpowiedzialni za instrumenty oraz komputery, które te instrumenty obsługują. I w przypadku dostawców tutaj możemy zauważyć, że rodzaj tego serwisu oraz sprzętu będzie się znacznie różnił, co powoduje, że w tym miejscu pojawia nam się szara strefa, która jest nie do końca kontrolowana przez właścicieli, czyli menadżerów laboratorium. Jeśli chodzi o architektury, tak jak wspomniałem na poprzednim slajdzie, typowo laboratoria są stosunkowo prostymi środowiskami, mogą to być środowiska rozbudowane bądź też nie, natomiast czasami zdarza nam się, że widzimy w tych środowiskach takie typowe systemy, które zaliczylibyśmy do systemów automatyki przemysłowej. Systemy te na ogół mają za zadanie po prostu sterować, automatyzować eksperymenty. Sterowanie odbywa się czy to w tym przypadku małymi reaktorami, czy jak w tym przypadku taką specjalną komorą klimatyczną. Akurat ta komora była wykorzystywana przez jednego z naszych klientów do prowadzenia jak najszybszego, jak najsprawniejszego rozwoju roślin, czyli system połączenie PLC chemii miało za zadanie odwzorować idealne warunki środowiskowe poprzez sterowanie temperaturą, wilgotnością i naświetleniem w celu rozwoju tych roślin. Co jest częstym przypadkiem, jeśli chodzi o taką architekturę systemów SCADA-PLC, jest fakt, że pomimo tego, że są to systemy automatyki przemysłowej, to nie podlegają one pod polityki dotyczące automatyki przemysłowej ze względu na to, że znajdują się w laboratoriach, co jest stosunkowo niekonsekwentnym i niekoniecznie dobrym działaniem z perspektywy cyberzagrożeń. Jeśli chodzi o taką kolejną obserwację, dlaczego warto i dlaczego należy zabezpieczać laboratoria, tutaj kwestii jest kilka, poczynając od tego, że w wielu przypadkach laboratoria procesują dane wrażliwe, na przykład dane medyczne.
Co więcej, laboratoria wypracowują bardzo wysoką wartość intelektualną, szczególnie w przypadku laboratoriów Research and Development. Są odpowiedzialne w wielu przypadkach za utrzymanie ciągłości produkcji, na przykład w przemyśle spożywczym, a także są objęte wymaganiami regulacyjnymi, które, tak jak w przypadku RODO, czy bezpieczeństwa żywności, czy GCP, Good Clinical Practice, są obarczone dosyć wysokimi karami. Jeśli chodzi o główne problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa, to tak już trochę to zdefiniowaliśmy na poprzednich slajdach, ale takim największym, który niekoniecznie jest problemem technicznym, jest nieadekwatny podział ról i obowiązków. Nieadekwatny podział ról i obowiązków wynika z tego, że menadżerowie laboratoriów nie są osobami, które są w pełni w stanie zabezpieczyć systemy oraz skupić się tak de facto na cyberbezpieczeństwie. Z perspektywy zespołów IT, ponieważ skupimy się w tym przypadku na zespołach IT i zespołach laboratoryjnych, zarządzanie ma za zadanie obsługę jedynie asetów biurowych. Przez asetów mam na myśli komputerów, serwerów, drukarek, instancji chmurowych, zgodnie z politykami IT firmy, czyli w oparciu o zatwierdzony hardware, w oparciu o zatwierdzony software. I zespoły IT na ogół nie obsługują komputerów i serwerów dostarczonych z zewnątrz, czyli przez dostawców odpowiedzialnych za rozwiązania instrument plus komputer dostawcy. Co więcej, zespoły IT w dużej mierze nie są częścią procesu zamówień rozwiązań dla laboratoriów, nie wiedzą, co w tych laboratoriach się znajduje, a co za tym idzie, nie chcą brać odpowiedzialności za coś, co nie wchodzi w ich zakres obowiązków. Co więcej, nawet w przypadku lokalnych wyjątków, ponieważ prowadząc ten projekt, o którym będę opowiadał za chwilę, w jego skład wchodziło wiele laboratoriów i niektóre laboratoria miały lepiej lub gorzej wypracowane takie zasady współpracy pomiędzy zespołami laboratoryjnymi a zespołami IT. Nawet w przypadku sytuacji, gdzie zespół IT rzeczywiście obsługiwał komputery dostawców, starał się je maksymalnie izolować od zasobów przedsiębiorstwa. I ta izolacja wpływała na to, że później podczas prowadzenia assessmentów mieliśmy bardzo ciekawe odkrycia. Jeśli chodzi o zespół laboratoryjny, są to na ogół technicy, inżynierowie, chemicy, którzy niekoniecznie posiadają wystarczające kompetencje, ale także nie posiadają odpowiedniej ilości czasu, żeby kompleksowo zarządzać asetami w kontekście cyberochrony. Co więcej, oni wychodzą z założenia, że jeśli są wspierani przez dostawców, to tak de facto to cyberbezpieczeństwo nie musi ich do końca interesować, bo komputer co do założenia powinien być bezpieczny i powinien być zabezpieczony przez dostawców. Natomiast z perspektywy dostawców oni nie są objęci politykami przedsiębiorstwa, więc realizują serwis zgodnie ze swoimi standardami. Jeśli chodzi o konsekwencje takiej szarej strefy, no to tutaj, jak mogą się Państwo spodziewać, będziemy mówili o brakach. I tych braków jest naprawdę dużo. Tutaj wylistowaliśmy wspólnie z Mariuszem dosłownie kilka, natomiast przede wszystkim jest to brak standaryzacji, czyli brak polityk, brak standardów i brak procedur dla laboratoriów, ponieważ ze względu na to, że nie są one częścią OT, nie podlegają do końca pod częścią OT, ze względu na to, że są nieobsługiwane przez zespół IT, nie podlegają też pod procedury zespołu IT, a to wynika z tego, że te braki po prostu nam powstają. Jeśli chodzi o Asset i Vulnerability Management, to taka ciekawostka, w momencie, kiedy zaczynaliśmy projekt, zapytałem się naszej osoby kontaktowej, czyli menedżera laboratorium, czy mają jakiekolwiek Asset Inventory, albo czy prowadzą taki, powiedzmy, rekord urządzeń, które mają w laboratorium. No więc jak mogą się Państwo spodziewać, odpowiedzią był Excel, w którym nie było wszystkiego. Także o monitoringu sieci oraz monitoringu asetów nawet nie wspomnę. Natomiast jeśli chodzi o izolację, o której wspomniałem przy okazji poprzedniego slajdu, to prowadzi do wielu wyjątków i wielu pomysłowych rozwiązań, które również odkryliśmy prowadząc assessment, czy to w obszarze zdalnego dostępu, czy to w obszarze integracji systemów laboratoryjnych, chociażby z LIMS-ami.
Jeśli chodzi o case study, oprzemy je na przykładzie międzynarodowej firmy z branży dóbr konsumenckich, rozwijającej swój biznes usług badawczych również dla innych podmiotów. Ta firma operuje w 170 krajach, 50 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Do tych zakładów produkcyjnych przynależą również laboratoria Quality Control. Co więcej, firma ta posiada swoją globalną sieć laboratoriów Life Science oraz centrów Research and Development, które są również wykorzystywane na potrzeby outsourcingu. Zatrudnia w tych centrach Research and Development oraz laboratoriach Life Science ponad 1400 specjalistów. No więc jeśli chodzi o wyzwania ochrony danych, a właściwie wyzwania związane z całym tym procesem, przez który przyszliśmy, to takie wyzwania mieliśmy 3. Pierwszym z nich była ochrona danych i ochrona danych pod kątem 3 aspektów. Przede wszystkim wartości intelektualnej wypracowanej zarówno przez samo przedsiębiorstwo, jak również klientów tego przedsiębiorstwa ze względu na ten dział Research and Development. Co więcej, przetwarzanie danych wrażliwych. W laboratoriach Life Science mieliśmy do czynienia z danymi, z próbkami ludzkimi, które były wykorzystywane do badań. A także, to był akurat taki specyficzny przypadek w tym konkretnym case'ie, to jest procesowanie danych w LIMS-ach, które akurat były przenoszone z poziomu 4, czyli z takiej typowej warstwy Enterprise do chmury. Więc musieliśmy zapewnić płynne przejście tego transferu poza laboratorium. Jeśli chodzi o drugie wyzwanie, to takim wyzwaniem był model operacyjny oraz podział ról i obowiązków. Więc jeśli chodzi o zastany model, duża odpowiedzialność była przekazana na stronę menedżera laboratorium, to znaczy menedżer ten miał w swoim zakresie zarządzanie dużą liczbą oraz przede wszystkim różnorodnością rozwiązań dostawców. Co więcej, nie posiadał wystarczających kompetencji w zakresie czy to IT, czy to cyberbezpieczeństwa, ale przede wszystkim, co było dosyć kluczowe, nastawienie tego menedżera było stricte biznesowe, to znaczy on nie chciał być cyberbezpiecznikiem, on chciał być osobą, która jest odpowiedzialna za prowadzenie biznesu. Z drugiej strony zespół IT nie posiadał wystarczającej wiedzy w obszarze działalności laboratorium, nie był częścią procesów zamówieniowych, nie brał odpowiedzialności za zarządzanie asetami dostawców i co więcej, co też się okazało przy okazji prowadzenia asesmentów, bagatelizował ryzyka. Wychodzili z założenia, że jeśli coś jest za firewallem, szczególnie tak prosty system jak system laboratoryjny, to z perspektywy przedsiębiorstwa tutaj temat jest zamknięty. Jeśli chodzi o trzecie wyzwanie, z jakim się mierzyliśmy, to było wyzwanie związane z architekturą sieci. I taką wyjściową architekturą, jaką napotkaliśmy, to był mniej więcej taki obraz, czyli instrumenty i komputery dostawców były wyizolowane za komputerami biurowymi, które działały jako swego rodzaju gatewaye i dopiero przez te komputery biurowe była dalej komunikacja do bazy danych, do LIMS-a, który znajdował się w warstwie Enterprise. Natomiast to był przykład, który otrzymaliśmy jako taki, który jest w rzeczywistości. Natomiast rzeczywistość okazała się taka, że komputery dostawców również niezależnie kontaktowały się z bazą danych. Co więcej, komputery dostawców również kontaktowały się z chmurami dostawców i to szło zupełnie zewnętrznym połączeniem poza firewallem IT. Co więcej, zauważyliśmy też, że komputery biurowe bezpośrednio obsługują instrumenty, które są w tym laboratorium. Jak mogą się Państwo spodziewać, ta sieć, która jest przedstawiona jako urządzenia niezgodne z politykami firmy, to była sieć po prostu płaska. Tutaj nie było żadnej segmentacji oraz jakiejkolwiek separacji pomiędzy tymi urządzeniami. Więc taki stan napotkany to były urządzenia zgodne z politykami firmy, czyli zarządzane przez zespół IT i podlegające politykom IT i urządzenia niezgodne z politykami firmy, które co do zasady miały być obsługiwane przez menedżera laboratorium. No więc w momencie, kiedy napotkaliśmy taki stan, pierwsze co zrobiliśmy, to zestawiliśmy to z modelem Purdue i szybko doszliśmy do wniosku, że taki model Purdue w tym przypadku może być trochę zbyt skomplikowany.
To znaczy, o ile ta warstwa czwarta nam się zgadzała, te wszystkie warstwy poniżej niekoniecznie ze względu na to, że tych urządzeń nie było aż tak dużo, żeby dzielić to na levele modelu Purdue. Jeśli chodzi o wymagania i oczekiwania klienta co do naszej pracy, tutaj wymaganie było jedno, to znaczy sprawić, żeby ta sieć laboratoryjna była dla nich widoczna i to widoczna z punktu widzenia rozwiązań centralnych, czyli raz, widoczna z punktu widzenia CMDB jako zunifikowane asset inventory, takie samo jak w przypadku urządzeń IT, a dwa, widoczne z punktu widzenia systemów IDS. No więc co zrobiliśmy? Przede wszystkim, jeśli chodzi o ochronę danych, tutaj musieliśmy się zastanowić, jak te dane sklasyfikować. A żeby sklasyfikować dane, musieliśmy w jakiś sposób sklasyfikować laboratoria. No więc opcje były tak de facto trzy. Pierwsza to zastosować istniejącą klasyfikację, która była wykorzystywana dla fabryk. I na to naciskał klient bardzo mocno, z czym my mieliśmy stosunkowo problem, natomiast wdrożyliśmy to dla kilku przykładowych laboratoriów i tak jak się spodziewaliśmy, wszystkie te laboratoria wpadły nam w klasę najniższą, ponieważ no jednak ta różnica pomiędzy fabrykami a laboratoriami była znaczna, jeśli chodzi o złożoność systemów, złożoność architektury i wymagania. Drugim sposobem, jaki zaproponowaliśmy wstępnie, była nie klasyfikacja samych laboratoriów, a klasyfikacja asetów w tych laboratoriach, czyli głównie asetów dostawców. I w tym przypadku to rozwiązanie już było lepsze, natomiast nie do końca wpisywało się w wymagania klienta, a szczególnie osób zarządzających laboratoriami, ponieważ nagle tych klas zrobiło się bardzo dużo. W związku z tym, wypracowując pewnego rodzaju kompromis, postanowiliśmy zaproponować klasyfikację w oparciu o krytyczność dostarczanych usług, a jednocześnie krytyczność procesowanych danych. I dzięki temu osiągnęliśmy 3 klasy, czyli laboratoria proste z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, laboratoria ważne, wymagające rozszerzonej ochrony danych i tak zwane klejnoty koronne, czyli laboratoria krytyczne z punktu widzenia biznesu. Dla każdej z tych klas zaaplikowaliśmy środki cyberbezpieczeństwa i na przykład dla klasy trzeciej to było zwykłe ograniczenie fizycznego dostępu oraz wdrożenie jednolitych polityk, standardów i procedur. Dla klasy drugiej to oczywiście było wszystko to, co dla klasy trzeciej plus, kontrola dostępu oparta o rolę oraz przesyłanie wyników badań jedynie w obrębie przedsiębiorstwa i dla klasy trzeciej wdrożenie rozwiązań lab, backup i disaster recovery, a także objęcie najwyższym priorytetem w przypadku incydentu. Jeśli chodzi o rezultaty takich działań, to przede wszystkim osiągnęliśmy jednolitą kodyfikację wymagań oraz klasyfikacji. Przełożyliśmy wymagania biznesu, czyli menedżerów laboratorium, na procesy związane z zarządzaniem i ochroną, czyli zainicjowaliśmy taki początek dialogu pomiędzy biznesem a IT, tak żeby i wymagania jednych i drugich odpowiadały założeniom. Dodatkowo ustandaryzowaliśmy cyberbezpieczeństwo w oparciu o te 3 klasy, a także uprościliśmy proces doboru środków cyberbezpieczeństwa, ponieważ to już nie leżało w gestii dostawców, natomiast było nałożone na laboratoria odgórnie. Jeśli chodzi o model operacyjny, a także role i odpowiedzialności, tutaj znowu takich modeli wdrożeniowych wyjściowo mieliśmy 2. Pierwszy model to jest przekazanie absolutnie wszystkich odpowiedzialności do działu IT, natomiast jako konsekwencja takiego rozwiązania wszystkie urządzenia, wszystkie asety musiałyby spełniać wszystkie polityki IT organizacji, co nie do końca znowu odpowiadało wymaganiom laboratorium i po prostu procesowi i biznesowi, jakie one prowadziły. Drugi model to było pozostawienie stanu istniejącego i rozszerzenie kompetencji laboratoriów o zarządzanie wyłącznie lokalnie przez menedżera laboratorium, w nawiasie mówiąc przez nową osobę zatrudnioną stricte do zarządzania warstwą cyberbezpieczeństwa. Natomiast ze względu na ograniczenia, jakie napotkaliśmy, były to ograniczenia budżetowe, które również
omówię przy okazji następnego slajdu, postanowiliśmy wdrożyć model pośredni i model ten miał za zadanie zaadaptować model pierwszy poprzez stworzenie w oparciu o główną politykę cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa standardów i procedur dostosowanych do wymagań i złożoności laboratoriów. To było trochę odzwierciedlenie tego, co zostało zaaplikowane dla fabryk, natomiast w tym konkretnym przypadku pod kątem wymagań laboratoriów. Jeśli chodzi o rezultaty, to przede wszystkim przygotowanie standardów i procedur dla laboratoriów, jasne zdefiniowanie procesów związanych z zatwierdzaniem wyjątków, ponieważ tych wyjątków nie dało się uniknąć, modyfikacja modelu operacyjnego i przeniesienie odpowiedzialności do działów o najlepszych kompetencjach, a także wypracowanie dialogu, czyli tego już o czym troszkę wspomniałem przy okazji poprzedniego slajdu, pomiędzy działami IT a biznesem. Jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące sieci, to tutaj znowu spotkaliśmy się z ograniczeniem budżetowym, tak? Nie mieliśmy dosyć dużych środków, a właściwie klient nie miał dosyć dużych środków na radykalne zmiany, więc w oparciu o nasze dywagacje w kontekście modelu Purdue zdecydowaliśmy się na proste, standardowe i najbardziej odpowiednie w tym przypadku rozwiązanie, czyli segmentację. I przez segmentację mam na myśli segmentację horyzontalną, a także segmentację wertykalną. Jeśli chodzi o segmentację wertykalną, tutaj wprowadziliśmy 3 strefy, dedykowaną strefę dla komputerów dostawców i oddzielną dla instrumentów, a także w tej wewnętrznej strefie instrumentów dedykowaną dla instrumentów, które muszą być zarządzane przez komputery biurowe. W strefie drugiej znalazły się właśnie komputery biurowe oraz takiego swego rodzaju DMZ dla dostawców. No i strefa trzecia to był typowy enterprise. Jeśli chodzi o rezultaty tego rozwiązania, no to przede wszystkim uproszczenie w stosunku do pełnego modelu Purdue przy zachowaniu wszystkich funkcjonalności, standaryzacja w oparciu o mikrosegmentację, ponieważ ten model był stosunkowo prosty do przełożenia na pozostałe laboratoria, uzyskanie widoczności wszystkich asetów, ponieważ, może będę się cofnąć, tak, ponieważ w strefie drugiej i w strefie pierwszej byliśmy w stanie wdrożyć system IDS, dzięki czemu to zadanie i to wymaganie widoczności oraz przetwarzania danych w jednej bazie danych z systemami IT zostało osiągnięte. I przygotowanie DMZ dla wspólnych serwisów pod kątem komunikacji, czy to diagnostycznej z dostawcami, czy też przyszłego zdalnego dostępu. I jeśli chodzi o perspektywy właśnie dalszego rozwoju, tutaj takim priorytetem dla klienta będzie pełne wdrożenie systemu IDS na pełną skalę w pozostałych laboratoriach. Co więcej, integracja tego systemu z CM-em, a także integracja z Security Operations Center. Standardowy zdalny dostęp, ponieważ obecnie zdalny dostęp jest wdrożony jedynie dla pracowników organizacji, natomiast dla dostawców zewnętrznych ten zdalny dostęp nie jest jeszcze dostępny. I rozszerzenie serwisów dedykowanych dla dostawców o dodatkowe funkcje. Jeśli chodzi o podsumowanie, to przygotowałem takie 5 punktów. Przede wszystkim laboratoria to zdecydowanie niedocenione ryzyko dla przedsiębiorstw i te wektory ataku, które można zauważyć podczas prowadzenia assessmentów czy tego typu projektów, ze względu na to, że systemy te nie są ani w strukturach IT, ani do końca w strukturach OT, zawierając przy tym jednocześnie krytyczne dane oraz podatne na atak systemy sterowania, te wektory ataku są naprawdę istotne. Co więcej, standaryzacja i jasny podział odpowiedzialności to jest fundament skutecznego programu cyberbezpieczeństwa w środowisku laboratoryjnym i wypracowanie takiego po prostu ludzkiego porozumienia pomiędzy działami IT a biznesem znacznie usprawnia nie tylko proces przejściowy, ale również proces docelowy. Jeśli chodzi o środki zaradcze, to segmentacja i klasyfikacja danych pozwalają na proporcjonalne zabezpieczenie przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności. Vendorzy
tego się nie da pozbyć. Oni nadal będą odgrywali kluczową rolę, natomiast zarządzanie nimi musi być klarownie zdefiniowane w politykach, standardach i procedurach. I ostatni punkt, który wiem, że dla wszystkich tutaj Państwa obecnych będzie absolutnie oczywisty, natomiast dodałem go ze względu na to, że jak zakończyliśmy ten projekt i mieliśmy, powiedzmy, takie podsumowanie, to rozmawiając z menedżerem laboratorium, on podszedł do mnie i powiedział: Michał, to już teraz mamy to cyberbezpieczeństwo, to jesteśmy chronieni, to już nic nie musimy robić, tak? No więc nie, jednorazowa transformacja nie jest wystarczająca, a zapewnienie cyberbezpieczeństwa musi ewoluować i powinno być częścią kultury organizacyjnej. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu czy z Mariuszem, czy ze mną bezpośrednio dzisiaj i jutro. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. Jako że mamy jeszcze chwilę czasu, czy może są jakieś pytania? Proszę poczekać. Tak, jeśli chodzi o system backupów, on był wdrożony. No, dobra, wrócę. Tak, on był wdrożony dla tej klasy pierwszej laboratoriów, czyli klejnotów koronnych. Tych laboratoriów na etapie, powiedzmy, tego proof of concept było dosłownie 1 lub 2. Więc również ten system backupów nie był bardzo rozbudowany. Tutaj wykorzystaliśmy rozwiązanie istniejące, czyli skorzystaliśmy z tego, że w ramach proof of concept nie mamy na tyle dużego, powiedzmy, pola, żeby wdrażać dedykowane rozwiązanie dla laboratoriów. Skorzystaliśmy z istniejącego oprogramowania, które było wykorzystywane w systemach IT. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jak dużo czasu zajęło Wam pomiędzy kick-offem a POC i pilotem? Cały okres trwania projektu to było od września do grudnia. Czyli mniej więcej jeden Q4 cały, tak? Tak, tak. Biorąc pod uwagę to, jak ten projekt ewoluował i się zaczynał, to powiedzmy to był 1 kwartał. A jak duży zespół był, który analizował? 4 osoby. Dzięki bardzo. Dziękuję. Mam pytanie, czy te instrumenty laboratoryjne i komputery dostawców potraktowaliście czysto jako takie black boxy, czy były jakieś próby negocjacji z vendorami, żeby coś zrobić? Były próby negocjacji i nawet do tego stopnia były próby negocjacji z naszej strony, żeby wypracować pewnego rodzaju kompromis i zastosować dedykowane wymagania narzucone przez przedsiębiorstwo dla dostawców. To znaczy, w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z dostawcami, którzy nie do końca byli nam w stanie określić, dlaczego akurat należy kupić ich komputer, wtedy wychodziliśmy z założenia, że skoro nie ma sztywnych ram, kupcie komputer zgodny z dedykowanym systemem klienta oraz zgodny z politykami oraz wymaganiami hardware'owymi, software'owymi dla działu IT. Natomiast tutaj to też jest kwestia tych wyjątków, tak? Dla tych proof of concept tutaj nie mieliśmy takich sytuacji bardzo dużo. Natomiast w przypadku nowych systemów, nowych wdrożeń, standardy i procedury jasno określały zapisy, że priorytetem jest dostarczenie komputerów zgodnych z wymaganiami działu IT. Jeśli to jest niemożliwe, jeśli vendor jest w stanie jasno określić dlaczego, wtedy możemy rozważyć jego wymagania. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? W takim razie, Michale, dziękuję Ci. Dziękuję również. Tym bardziej ze swojej strony, ponieważ ja też siedzę trochę w temacie laboratoriów i doceniam, jak ciężką pracę wykonaliście, ponieważ współpraca z osobami medycznymi to nie jest łatwy kawałek chleba.